Wyobraź sobie taką sytuację. Boli cię głowa, więc bierzesz ibuprofen. Tabletka jak każda inna, dostępna bez recepty. Ale jest jeden problem. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to ibuprofen może sprawić, że te leki będą działały słabiej. A w pewnych sytuacjach taka kombinacja może nawet obciążać nerki. I co ciekawe, większość osób zupełnie o tym nie wie. Jeśli takie merytoryczne, oparte na biologii analizy są dla Ciebie wartościowe, zostaw subskrypcję. Ten kanał nie straszy, tłumaczy. Ibuprofen to jeden z najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych na świecie. Bierzemy go na ból głowy, ból pleców, gorączkę, ból zęba. Z drugiej strony ogromna liczba osób przyjmuje leki na nadciśnienie. I tu pojawia się ważne pytanie. Czy te dwa leki mogą na siebie wpływać? Krótka odpowiedź brzmi tak. I czasami ma to większe znaczenie niż się wydaje. Ibuprofen działa nie tylko na ból. Wpływa też na to, jak organizm gospodaruje wodą i solą. U niektórych osób może powodować zatrzymywanie wody w organizmie. A kiedy w organizmie jest więcej wody, rośnie objętość krwi. I wtedy ciśnienie może wzrosnąć. To z kolei może sprawić, że leki na nadciśnienie działają trochę słabiej. Nie oznacza to oczywiście, że po jednej tabletce od razu coś się stanie. Problem pojawia się raczej wtedy, gdy ibuprofen jest stosowany często albo przez dłuższy czas. Dlaczego lekarze zwracają na to uwagę? Ibuprofen należy do większej grupy leków przeciwbólowych, które mogą wpływać na nerki. W większości przypadków nie jest to problem. Ale kiedy ktoś bierze leki na nadciśnienie, ma choroby nerek albo jest starszą osobą, to taka kombinacja może mieć większe znaczenie. Dlatego lekarze często pytają pacjentów nie tylko o leki na receptę, ale też o leki przeciwbólowe, bo właśnie te zwykłe tabletki często są pomijane. Jest też jedna sytuacja, o której lekarze mówią szczególnie często. Chodzi o połączenie 3 typów leków: leków na nadciśnienie, leków moczopędnych oraz leków przeciwbólowych takich jak ibuprofen. Kiedy te 3 rzeczy spotykają się razem, nerki mogą mieć więcej pracy. Dlatego przy długotrwałym stosowaniu taka kombinacja nie jest najlepszym pomysłem bez konsultacji z lekarzem. Kiedy ryzyko jest większe? Największe znaczenie ma to u osób starszych, z chorobami nerek, odwodnionych albo stosujących ibuprofen bardzo często. Jeżeli ktoś bierze ibuprofen raz na jakiś czas na ból głowy, to zwykle nie stanowi to dużego problemu. Ale jeśli ktoś przyjmuje go regularnie przez tygodnie, sytuacja wygląda już trochę inaczej. Najczęstszy błąd wygląda tak. Ktoś bierze leki na nadciśnienie, a jednocześnie codziennie sięga po ibuprofen na ból pleców albo stawów. I nawet nie myśli o tym, że te leki mogą na siebie wpływać. Drugi problem jest taki, że wiele osób uważa, to lek bez recepty, więc na pewno jest całkowicie bezpieczny. A to niestety nie zawsze jest prawda. Podsumowanie. Ibuprofen jest skutecznym i bardzo przydatnym lekiem przeciwbólowym. Ale u osób z nadciśnieniem warto pamiętać o kilku rzeczach. Może osłabiać działanie niektórych leków na ciśnienie, powodować zatrzymywanie wody w organizmie, a przy długim stosowaniu obciążać nerki. Dlatego zawsze warto patrzeć na całość leczenia, a nie tylko na jedną tabletkę. Jeśli ten materiał był pomocny, zostaw subskrypcję, bo na tym kanale tłumaczę w prosty sposób, jak działają leki, jakie mają interakcje i jak stosować je bezpiecznie. A w komentarzu napisz, o jakim leku powinien być kolejny odcinek.